Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny filmik, dzisiaj z warsztatowni, bo na dworze pada deszcz, także ciężko coś na dworze nagrać. Także dzisiaj z warsztatu, bo tu się naprawia rzeczy i tu się też naprawia różne informacje. Także, moi drodzy, dotarło do mnie takie właśnie pytanie, które Wam troszeczkę przeczytam, żebyście w ogóle mogli zrozumieć, o co chodzi, ponieważ chodzi tutaj głównie o cukier, ale przede wszystkim chodzi o owoce. Witaj. Od 2,5 roku odżywiałam się tylko i wyłącznie owocami. Pomimo tego, że widziałam przestrogę Twojej żony, że jej zdrowie podupadło na tym, do końca w to nie wierzyłam, ponieważ tak wielu różnych internetowych guru ciągle nawoływało do tego, żeby jeść tylko i owoce, ponieważ bardzo fajnie to pomaga naszemu organizmowi. Tak też i uczyniłam. Jednak co zauważyłam, że w pewnym momencie zaczynałam tracić coraz więcej energii, byłam coraz bardziej słabsza. Również miałam dość mocne pragnienie. Teraz ostatnio byłam na badaniach i wyszły dość kiepsko, ponieważ przede wszystkim okazało się, że mam bardzo mocno stłuszczoną wątrobę. Jak to teraz wszystko odkręcić? No właśnie, moi drodzy, tu jest taki mały problemik, ponieważ jak wiecie, moja żona też właśnie taka owocowa była, bardzo mocno na samych owocach też próbowała, ona tam przechodziła przez te wszystkie fazy, oczywiście tam weganizm i tak dalej, same owoce też było dość długo i też właśnie wtedy jej zdrowie na tym podupadło. Może od tego zacznijmy, dlaczego tak się w ogóle dzieje, ponieważ no, ogólnie owoce przecież powinny być zdrowe i powinny nie stwarzać żadnego problemu. Wszędzie się przecież mówi, że owoce zawsze są zdrowe i powinno się je jeść i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, pierwsza sprawa, taka najważniejsza. Te owoce, które my dzisiaj mamy, to nie są te pierwotne owoce, które kiedyś były. Dzisiaj wszystko jest tak modyfikowane, żeby to było jak najbardziej słodkie. Ja pamiętam jeszcze, jak byłem mały, jak jadłem grejpfruta, to mi tak wykrzywiało gębę od niego. Taki był kwaśny, gorzki, nie wiadomo co jeszcze. Dzisiaj kupię grejpfruta i on jest słodki. Z tej gorzkości już prawie nic nie zostało. Nie wiem, gdzie ona jest. Znikła. I tak się dzieje ze wszystkimi owocami. Na przykład podobnie jest z bananami. Takie dosyć oryginalne jeszcze banany to jeszcze można kupić z Kamerunu. Tam jeszcze są takie banany, które jeszcze są, ale te wszystkie, które my tutaj przeważnie mamy na rynku, to są banany mocno zacukrowane, że tak to powiem. Tam jest naprawdę sporo cukru w tym. I jeżeli ktoś się teraz cały czas tym będzie odżywiać i nie będzie niczego innego jeść, no to rzeczywiście mogą dojść tutaj jakieś problemy, typu na przykład stłuszczenie wątroby. Ale dlaczego akurat właśnie stłuszczenie wątroby? A mianowicie dlatego, ponieważ fruktoza jest przetwarzana przez wątrobę. O tym Wam kiedyś już w takim jednym filmie wspominałem. I ona jest przetwarzana przez wątrobę i przez to, że jest przetwarzana przez wątrobę, jest od razu odkładana też jej nadmiar, ponieważ dostajemy nadmiar, nie ma zmiłuj się, jakże zjemy naprawdę cały dzień parę bananów i nie daj Boże nie będziemy się ruszać, no to mamy problem. Bo jak będziemy się jeszcze ruszać, to jeszcze jakoś przepalimy. Ale jak będziemy naprawdę siedzieć cały czas, załóżmy praca w biurze przy komputerze, czy jakiś odpoczynek tylko, zjem se bananka, a może jeszcze jednego i tak dalej, tak się to cały dzień toczy, to tego nie przepalisz. I wtedy wątroba zaczyna to odkładać, no gdzie? Najbliżej, gdzie może, czyli wokół siebie. I powstaje stłuszczenie wątroby. Tutaj również oglądaliśmy kiedyś właśnie takie badania, były bardzo fajne, na tomografię komputerową były robione. Wegan, którzy też mieli też i warzywa oczywiście, ale mieli też dość dużo owoców tutaj w swojej diecie. I co ciekawe tutaj wychodziło, oni byli szczupli, naprawdę fajnie szczupli, powiedziałbyś zdrowy człowiek, super, nie? Idealnie. Jednak na tomografię wszystkim im wychodziło stłuszczenie wątroby po kolei.
praktycznie każdy jeden miał stłuszczenie wątroby. I też mieli bardzo dużo tego tłuszczu visceralnego, to jest taki tłuszcz, który się znajduje w środku właśnie, w brzuchu i tak dalej. Na zewnątrz nic, na zewnątrz naprawdę super sylwetka, no, mięśnie były, no ale były. Mogłoby być lepiej, ale naprawdę w środku, no niestety było mocne stłuszczenie i to praktycznie u wszystkich tak wychodziło po kolei, co nie było zbyt optymalne w tym momencie, ponieważ to wszystko, tak jak mówię, jest mocno przecukrowane. Też są jeszcze obrazy takie starodawne, jak spojrzymy, gdzieś XVI wiek, koło tego, może nawet i troszeczkę tam jeszcze dalej było to do tyłu, były pokazywane te obrazy, ktoś namalował po prostu, jak wtedy te owoce wyglądały. I one się nijak mają do tych owoców, które my dzisiaj mamy. Naprawdę nijak się mają. Tego w ogóle praktycznie nawet rozpoznać nie idzie, że to jest to samo. Tak po prostu się pozmieniały. Pamiętacie dzikie jabłka przecież? Tych jabłek się jadło może jedno, dwa zjadłeś i miałeś dość. Ponieważ one takie kwaśne były. A dzisiaj mamy jabłka słodkie. Czasem aż za słodkie, aż przeraźliwie słodkie. To wszystko jest niestety pozmieniane i tu po prostu jest ten pies pogrzebany w tym wszystkim. Dodatkowy problem, jak już przy tym jesteśmy, przy fruktozie, to też uważajcie na fruktozę, która jest dodawana do różnych produktów, do jedzenia. Ponieważ no, producenci próbowali na tym pojechać. Powoli ludzie już wiedzą, o co chodzi, już się nie dają na to nabrać, ale w pewnym momencie przestawali dawać cukier, a zaczynali dawać fruktozę do różnych rzeczy. Też i dla cukrzyków te produkty. Bardzo często była fruktoza, nawet można było kupić fruktozę do słodzenia obok. To jest katastrofalne, moi drodzy, ponieważ tak jak mówię, jak będzie mało ruchu, a ty zaczniesz wszystko jeść z fruktozą, to po prostu wątroba się stłuści chwila, moment. I będzie wielki problem później z tym, ponieważ stłuszczona wątroba przestaje optymalnie pracować. A jak wątroba przestaje optymalnie pracować, to wtedy zaczyna się wszystko po kolei już sypać. Ponieważ nie ma oczyszczania organizmu, różne metabolity, przecież wątroba jest odpowiedzialna za to i tak dalej, i tak dalej. Jest to dość problematyczny temat, rzeka ogólnie tutaj. W USA nie pisze się fruktoza na przykład. Tam w USA się pisze corn syrup. Tak to u nich to nazywają, a to jest nic innego też jak fruktoza. I wszystko się ogólnie zmienia. Wszystko się robi coraz bardziej słodsze. Tu jest słodycze, tam są słodycze, tu się dodaje czegoś, tam się dodaje czegoś. Przecież kiedyś popcorn na przykład, taki śmieszny, chociaż tego też już wolę nie jeść, bo ta kukurydza, no to też jest swoją drogą. Ale popatrzmy na to. Popcorn zawsze się jadło przecież z solą, nie? A co dziś mamy w handlu? Popcorn karmelizowany, popcorn z cukrem, popcorn z jakimiś kolorami i smakowymi czymś tam, żeby to słodko tylko i wyłącznie smakowało. Wszystko jest słodkie, moi drodzy. Wszystko jest słodkie. Cukier jest sypany wszędzie. Nawet dochodzi do tego, że już nawet mięsa są niektóre w cukrze wytaplane. Nawet znam jedną taką historię. Kota, któremu pani kupowała właśnie takie mięso, które było obcukrowane. To nie było tu w Polsce, ale mu po prostu karmiła go takim mięsem, które było obcukrowane. Wyobraźcie sobie, że później ten kot dostał problemy zdrowotne, musiał przejść na swoją normalną dietę, co powinien kot jeść, czyli mysz i tak dalej. Ten kot już tego nie chciał, ponieważ jego kubki smakowe już się przyzwyczaiły do tego, że to ma być słodkie, to mięso, i on tego nie chciał jeść. Swojego pożywienia, które natura przywidziała do niego, nie chciał zjeść. Do tego doszło, ponieważ wszystko było wytaplane w cukrze, co on jadł, i po prostu mu to super smakowało, a teraz dostał takie jakieś zwykłe mięso. Dla niego to było bardzo nudne, nie chciał tego po prostu zjeść, także tam takie coś też jest. I to samo się dzieje u nas z dziećmi na przykład. Te wszystkie różnego rodzaju papki i niepapki, które się dzieciom kupuje i tak dalej, tam jest masa cukru również w tym. Nawet i te mleka zastępcze są bardzo bogate w cukry. To wszystko jest słodkie i jeszcze raz słodkie. Też te takie papki owocowe, które są do dzieci, próbowaliście tu kiedyś? Ja kiedyś tak dla jajec jedną spróbowałem. Boże, jakie to było słodkie, ja tego przełknąć nie mogłem. Niby same owoce, ale tam są dobierane owoce, które są naprawdę bardzo słodkie. Tak jak banany i tak dalej, tego typu rzeczy. I to było tak przeraźliwie słodkie, że ja po prostu tego nie mogłem zjeść. Dla mnie to było za słodkie.
Po prostu na ogródku to ładnie później rozlałem i mrówki miały uciechę. Pszczoły chyba też na to przyleciały, im się to podobało, motyle tam widziałem, także mieli super ucztę. Ale nie dałem rady tego zjeść, jedną łyżeczkę, aż mi w gardle ścierpło, takie to słodkie było. Ale to wyczuje tylko ten, który nie je tyle cukru na dzień, który tego unika i który tego nie używa. Zobacz, jak teraz na przykład 3 miesiące byś ostawił całkowicie wszystkie cukry i tak dalej i spróbuj to za 3 miesiące coś zjeść, co jadłeś. Normalnie, zawsze coś słodkiego. Poczujesz, jaka będzie różnica. Dosłownie nie dasz rady tego zjeść. Powiesz, Boże, jakie to jest słodkie. A teraz jeszcze byś powiedział, no trochę mało słodkie, jeszcze bym czegoś dosypał tutaj. Bo takich też dam dość sporo ludzi. Co dla mnie coś było niesamowicie słodkie, a dla nich absolutnie nie. Oni tam jeszcze musieli cukru dosypać na to, bo to nie było słodkie dla nich. To jest po prostu kwestia przyzwyczajenia kubków smakowych. Owoce. Super, pięknie. Ale owoce traktujmy bardziej jako dodatek. Tak ja bym to powiedział z mojego doświadczenia. Jako dodatek, a nie jako bazę, żeby na tym bazować. Bo jeżeli nie będziemy mieli dojścia do tych prawdziwych owoców, tych starodawnych, takich starodawnych jabłek na przykład, bo te się powinno wtedy całe zjeść, ze skórką, nawet i z tymi pestkami i tak dalej, ponieważ to jest jedna całość, tam jest wszystko ważne w tym. W skórce też masz bardzo dużo różnych cennych składników, więcej nawet niż w samym owocu, żeby było śmieszniej. No ale zjedz tu teraz takie jabłko z marketu, gdzie tam jest kilo wosku na nim nawalone, no czyli jakieś chemikalia, nie wiadomo co jeszcze. No nie zjesz tego ze skórką, bo by cię, kurczę, jelita przykleiły do tego, znaczy zakleiłyby się od tego wosku. Także takiego czegoś nie da się po prostu zjeść. Ale jak masz takie starodawne jabłko, to po prostu takie jabłko można wtedy zjeść, tylko całe wykorzystać w całości. I też uważać na te smoothie owocowe, ponieważ one się też robią bardzo, bardzo popularne. Można je znaleźć w sklepach. Ja nie mam nic do tego, bo ja też takie sobie czasem robię, ale teraz jest jedna taka mała różnica. Ja dodaję troszeczkę owoców, a resztę uzupełniam na przykład ziołami jadalnymi z ogrodu, czasem jakieś warzywo, kiszonki przede wszystkim do tego zawsze dodawałem. To widzieliście wcześniej, takich wam przepisów robię masę od groma. Tam je znajdziecie w playliście recepty, przepisy, czy co jeść, może też tam będą, nie jestem pewny czy tam są, ale na pewno w recepty, przepisy będą. I zawsze dawałem też coś kiszonek do tego, ale nie same owoce, ponieważ to, co dziś jest jako same owoce, jest bardzo, bardzo słodkie. Wszyscy znacie te takie porównania, takie grafiki, gdzie mamy na przykład tu jakąś czekoladkę i tam obok 2-3 kawałki cukru, te kostki takie, no tutaj w tym jest tyle, później mamy tu, nie wiem, jakiś ogórcik, tu mamy tyle, później mamy tam coś jeszcze innego, tam jeszcze później stoi ta kola na przykład, no i co tam się pokazuje, taka kubka cukru. A wy wiecie teraz jedną taką rzecz, że taki smoothie owocowy, ta sama ilość co tej coli, ma 2 kostki więcej cukru w sobie niż ta kola? Wiecie o tym? No to już teraz wiecie. Bo tak dobierają te owoce do tego, żeby to było jak najbardziej słodkie. To nie ma dodanego cukru, ale jest fruktoza. A fruktoza też jest, ja bym powiedział, może chyba bardziej niebezpieczna niż cukier. Bo cukier jednak, no on wywoła ten skok insuliny do góry, na dół i tak dalej. Ale on się odłoży mniej więcej wszędzie w całym organizmie, a nie tylko i wyłącznie wokół wątroby. I to jest tak zdradliwe właśnie przy tej fruktozie. I tu ktoś może powiedzieć, no ale dobra, smoothie to jest cały owoc. Tak, cały owoc, ale spróbuj teraz zjeść na przykład 4 banany, 2 jabłka, 3 pomarańcze naraz za tym. A w formie smoothie, kluk, 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 wypijesz. Czemu wypijesz? Ponieważ centrum sterowania głodem reaguje z opóźnieniem. I kiedy ty jesz, to w pewnym momencie dostajesz sygnał z mózgu do tego, z jelita do mózgu, z żołądka do mózgu, jestem pełny, starczy, ale on przychodzi z opóźnieniem. I przestajesz jeść, masz dość, nie chcesz więcej. A jeżeli to teraz zmielesz taką ilość owoców i zrobisz tak kluk, 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 to zanim ten sygnał z tego żołądka teraz dojdzie do twojego mózgu, to już jest za późno, bo ty już to wszystko wrąbałeś, już tego nie ma. Wszystko zostało zjedzone.
i jest po prostu za dużo. Taka jest różnica między jednym a drugim. Ale tak jak ta pani tutaj mówi, no właśnie, no jest tłuszczenie wątroby. No ja się bardzo nie dziwię, jeżeli tam było 2,5 roku i były same słodkie owoce, winogrona na przykład są bardzo słodkie też. Mocno słodkie są nawet, a teraz jeszcze takie odmiany są, że naprawdę są bardzo słodkie. W tamtym roku gdzieś taką jedną próbowałem sobie, nie dałem rady zjeść. Naprawdę nie dałem rady zjeść, aż mnie w gardle zaszczypało. Po prostu to było niesamowicie przeraźliwe słodkie. Aż musiałem wodą zaraz popić, bo nie dałem po prostu rady. Jakbyś samą kostkę cukru sobie do ust wsadził. Takie to słodkie było. No i takie odmiany teraz są. Takie odmiany są na siłę, na łeb. Już nawet pestek nie ma w winogronach pomału. Wszystko się bezpestkowe robi, no bo przecież ta pestka przeszkadza i ona jest gorzka. I wtedy jest jak jest gorzka. A tego gorzkiego my tak potrzebujemy. Ta wątroba tego tak potrzebuje, tego gorzkiego. Ale to jest bo to jest gorzkie. Musi być słodkie. I tak nasza cywilizacja dąży coraz bardziej do tej słodkości. Bo cukier jest czym? No, jest takim formą jak gdyby uszczęśliwiania. To jest nagroda. Ty tam cały dzień przecież harowałeś jak szalony, no to coś słodkiego ci się należy. I tu jest też taki błąd, bo jeżeli po całym dniu harowałeś, a teraz zjesz to wieczorem i pójdziesz spać, no to już tego nie przepalisz, tylko to ci się odłoży. No tobie oczywiście. Rano wstajesz, zjesz śniadanie, zapasy zostają, które odłożyłeś, bo masz przecież jedzenie w żołądku, no to najpierw trzeba to wypalić. Zanim to wypalisz, wrócisz do domu, coś słodkiego, cyk, i tak ta waga później leci pomalutku, 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 pomalutku do góry tym sposobem. Także tak to wygląda. Co z tym teraz zrobić? Jak już do tego czegoś dochodzi, no co zrobić? Jakąś dietę po prostu bezcukrową. Są różne do wyboru. Paleo mogłoby być keto, mogłoby być carnivore. To już trzeba wyszukać. Po prostu jeszcze jest low carb tak zwany. Są przeróżne diety, które tutaj można by użyć do tego, żeby to po prostu jakoś poprawić. I jeszcze jedna taka mała rzecz, bo ostatnio dokopałem się do takiej fajnej, ciekawej informacji właśnie na temat słodzików, bo niedawno robiłem wam też ten film o erytrolu i tak dalej. Tam z zawałem serca i tak dalej, te informacje, które były. I dokopałem się do takiej bardzo fajnej, ciekawej informacji. Okazuje się, że te słodziki na przykład takie przeróżne mają taki jeden mały minus. One działają troszeczkę tak jak to teraz powiedzieć, taka pigułka, dostajecie na przykład przeziębienia czy czegoś, idziecie do lekarza i on wam zapisuje takie coś na A i to się je i tam wszystkie bakterie w jelitach padają i tak dalej i wszystko się sypie. No to właśnie tak mniej więcej działają te słodziki, jak przesadzamy z nimi. Czyli co? To jest słodzik, to jest dodatek. Używasz go w bardzo małych ilościach, a jak ktoś przesadza i sypie na lewo, na prawo, tak wiecie, tym sypie, jakby szedł po polu i nasiona rozsypywał, czy nawóz, no to wtedy to właśnie taki efekt ma i to po prostu niszczy florę bakteryjną w jelitach, niestety. A jak po prostu przecukrowujemy organizm, to po pierwsze, to mamy na przykład kandidę, która nas chroni przed tym, żebyśmy nie jedli tyle cukru, bo inaczej by nas ten cukier naprawdę by nam zrobił wielką krzywdę. Także ta kandida musi się szybko rozrastać i nas ratować przed tym cukrem, bo ona go zjada. To jest jedna rzecz. Wytwarza oczywiście toksyny, niszczy śluzową jelit, przez co dostajemy tak zwanego też cieknącego jelita. Ale mamy jeszcze takie szczepy Clostridium w jelitach, które też bardzo lubią cukier. Tak, bardzo go lubią. I tylko, że co one robią? One robią procesy gnilne z tym cukrem. Tak jak się to mówiło kiedyś, że ci, co jedli mięso, że oni mieli procesy gnilne w jelicie, co się okazuje taką troszeczkę małą nieprawdą, to się okazuje, że ten cukier gnije w jelicie. Przez te bakterie powstają właśnie takie procesy gnilne i wytwarza się masa toksyn, i te toksyny niestety później się przedostają do organizmu i powodują cały szereg przeróżnych problemów w takim organizmie, nawet z chorobami autoimmunologicznymi. Także to też trzeba mieć po prostu na uwadze tutaj. Jak widzicie, no, ten cukier potrafi to niezłego bigosu narobić.
tylko że no nie jest kwaśny jak bigos, tylko jest słodki. Chociaż dzisiaj już bigosy też można spotkać słodkie, bo już byli tacy inteligentni, co tam już cukru nasypali, bo był za kwaśny. No cóż, co ja mogę więcej powiedzieć? No jest jak jest, po prostu używajcie głowy. Teraz wiecie, że po prostu nic nie jest dobre w nadmiarze. Nawet i owoce nie są dobre w nadmiarze, co pokazuje przykład tej pani, mojej żony na przykład, też i tych przeróżnych badań, które widziałem już na swoje oczy. To wszystko można znaleźć, bo te badania były na YouTubie gdzieś pokazywane na jednym kanale amerykańskim. Oni tam robili wtedy te skany i właśnie pokazywali to stłuszczenie, ale teraz vis-a-vis mnie się nie pytaj, bo nie przypomnę sobie, jaka tam była nazwa. Może żona się kapnie i jak ktoś zapyta, to może wstawi linka, może ona będzie to lepiej pamiętała, bo mi to uciekło z głowy. Ja mam po prostu za dużo rzeczy na głowie, żeby jeszcze każdy tytuł filmu zapamiętać. Także moi drodzy, tak to wygląda. Uwaga na cukier, nawet i ten z owoców, bo po prostu, no cóż, może spowodować w pewnym momencie problemy. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.